Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl.com. Statyny nie bez powodu są jednym z najbardziej bestsellerowych leków na świecie, czy kategorii leków na świecie, ponieważ są zalecane praktycznie większości osób 40+, nawet już dożyliśmy tych czasów, że są one zalecane osobom, które są po 30 i które mają tylko lekko podbity poziom cholesterolu. W tym filmiku, chociaż prawdopodobnie będą to dwa filmiki, zobaczymy, chciałbym przyjrzeć się efektom ubocznym statyn oraz pokazać takie bardzo ciekawe badania dotyczące właśnie tych efektów ubocznych oraz tego, że statyny mają po prostu, są mitochondrialnie toksyczne i stąd będą wychodziły mniej więcej efekty uboczne tych leków. I jeśli chodzi o statyny, naprawdę jest o czym rozmawiać, ponieważ jeszcze raz, nie mówimy o lekach niszowych. Jak sprawdzałem, to wartość rynku statyn obecnie wynosi $15 miliardów rocznie i szacuje się, że w latach 2023 do 2028 spodziewa się wzrostu średniorocznej sprzedaży o 3,2%. Czyli mówimy o non-stop coraz większym przepisywaniu statyn coraz większej puli osób i że te statyny zataczają coraz szersze kręgi. My wiemy, bo wystarczy spojrzeć na statystyki. W Stanach Zjednoczonych na przykład były statystyki, że kiedy statyny pojawiły się po raz pierwszy gdzieś tam w okolicy 86 roku, więc w latach 1988 do 1994, jak sprawdzałem, to w populacji 45+ w Stanach Zjednoczonych statyny przepisywało się 2% pacjentom. Obecnie jesteśmy na etapie, kiedy statyny dostaje 25% pacjentów w tym wieku, czyli co czwarta osoba w tym wieku będzie dostawać, czy będą przepisywane takiej osobie statyny. W przypadku, warto podkreślić, kiedy mówimy o tak olbrzymim biznesie, nie można się spodziewać, że wszystkie dane będą transparentne, badania będą uczciwie robione, badania, które były niekorzystne dla statyn nie będą ukrywane, ponieważ to jest biznes. Biznes rządzi się swoimi, bym powiedział, okrutnymi prawami i właśnie między innymi do różnego rodzaju takie rzeczy chciałbym pokazać w tym filmiku. Między innymi właśnie jeszcze raz, jak między innymi toksyczne mitochondrialnie są statyny i właśnie, że z tego będą wypływać skutki uboczne. Jeszcze tylko takie przypomnienie, opowiadamy o tym w innym filmiku o statynach, że na przykład do 2006 roku firmy farmaceutyczne nie bardzo chciały wydać dokumentację dotyczącą całego mnóstwa pierwotnych badań dotyczących statyn. Dopiero różnego rodzaju instytucje zajmujące się nadzorem farmakologicznym zmusiły je i nagle się okazało, że te statyny wcale do 2006 roku były absolutnie wspaniałe. Dopiero po 2006 zaczęło się okazywać, że kurde, może one wcale takie skuteczne i wspaniałe nie są. Oczywiście wszystkie skutki uboczne statyn sobie wymienimy w tym filmiku, wymienimy sobie m.in. mechanizmy działania statyn, kto jest predysponowany do doświadczenia skutków ubocznych, co jest naprawdę śmieszne, bo często są to osoby, które akurat dostają statyny praktycznie automatycznie. Wszystkie te rzeczy sobie wyjaśnimy. Zanim zaczniemy sobie i przejdziemy do tego wszystkiego, zacznijmy od tego, że jedną z takich absolutnych błazenat, jak się czyta, może nie wszystkie, ale niektóre badania naukowe dotyczące statyn, ale też widziałem takie kwiatki na popularno-naukowych stronach medycznych, że statyny, i tutaj zacytuję jakiś tam fragment z tego badania, o które mi chodzi, że statyny ogólnie są dobrze tolerowane, wprawdzie występują symptomy neurologiczne, bóle mięśni, między innymi kłopoty gastroenterologiczne itd., itp., ale ogólnie są dobrze tolerowane. Natomiast nie powinniśmy tego, jest sugestia ze strony badania, nazywać tego skutkami ubocznymi statyn. To są tak zwane SAS, czyli Statin Associated Symptoms, czyli symptomy powiązane ze statynami. Wprawdzie ja znowu tam będę pokazywać, że generalnie te symptomy, jak tylko odłoży się statyny, bardzo często znikają w przeciągu paru tygodni, ale to nie daje nam upoważnienia, żeby traktować statyny jako przyczynę tego, czyli wprowadzamy statyny, pojawiają się skutki uboczne, usuwamy statyny, skutki uboczne znikają, ale to nie są skutki uboczne statyn, to są symptomy powiązane ze statynami, czy braniem statyn. Głowa mała. Więc na takie rzeczy między innymi będziemy sobie zwracać uwagę. Natomiast jeśli chodzi o same skutki uboczne statyn, no właśnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki? Statystyki mówią nam, że do 10% pacjentów jest w stanie doświadczać skutki uboczne statyn. Chociaż na przykład jak już patrzy się na jakieś badania obserwacyjne, to jest wzmianka, że do 30% jest w stanie odczuwać skutki uboczne statyn dotyczące mięśni, do czego też dojdę między innymi całe mnóstwo różnego rodzaju komentarzy
komentarze, które dostałem pod ostatnim filmikiem dotyczącym statyn. Do 10% pacjentów doświadcza skutków ubocznych statyn. W takim większym badaniu obserwacyjnym było to do 30%. A ja chciałbym skupić się na tym, że prawdopodobnie tych procent skutków ubocznych jest dużo więcej, natomiast są konkretne powody, dla których to po prostu nie będzie wypływać. I właśnie temu przyjrzymy się teraz. Aby zaobserwować, że prawdopodobnie liczba doniesień dotyczących skutków ubocznych statyn, ale żeby było jasne, nie tylko statyn, ale naprawdę wielu innych leków jest mocno zaniżona, warto przyjrzeć się takiemu fajnemu badaniu z roku 2007, czyli w momencie, w którym ten, bym powiedział, już miesiąc miodowy statyn się skończył, czyli w roku 2006. I w badaniu tym wzięło udział 650 pacjentów, którzy brali statyny. Badacze, naukowcy obserwowali tam, jak często będą raportowane skutki uboczne statyn. Więc ogólnie w tym badaniu 87% pacjentów zwróciło się do lekarza a propos potencjalnych skutków ubocznych czy symptomów, objawów, które zauważyło po wzięciu statyn. Badanie pokazało, że najczęściej to właśnie pacjenci inicjowali te rozmowy, nie lekarze. Często to były właśnie te klasyki, jeśli chodzi o statyny, czyli mieliśmy różnego rodzaju bóle mięśni, mieliśmy bóle nerwów i co ciekawe, w większości przypadków lekarze twierdzili, że te skutki uboczne, te symptomy, objawy, których pacjenci doświadczają, nie mają nic wspólnego z braniem statyn. Innymi słowy, to po prostu wyobraźnia pacjentów, to na pewno nie statyny grają tu rolę. I co ciekawe, dalej, zwyczajnie powinno to działać w ten sposób, że w momencie, w którym pacjenci w stanie będą raportować po prostu te skutki uboczne do lekarzy, lekarze mają dalej poinformować odpowiednie instytucje, żeby odnotować, że dane leki, dane kategorie leków, czy konkretny lek będzie powodować takie a takie skutki uboczne. I okazuje się, że przynajmniej w przypadku tego badania i bardzo wątpię, żeby to był jakikolwiek wyjątek, podejrzewam, że raczej to reguła, okazuje się, że te informacje nie bardzo poszły dalej. Warto zwrócić uwagę, że nie bardzo poszły dalej do kolejnych instytucji, po pierwsze, bo jakby ci lekarze w Stanach Zjednoczonych po prostu nie dopełnili swojego obowiązku zawodowego, ale po drugie, bo jeszcze raz, większość tych lekarzy twierdziła, że te objawy, te skutki uboczne, które pacjenci raportowali, nie mają nic wspólnego z braniem statyn. Natomiast ostatnim, ale bardzo ważnym powodem, dla którego dodatkowa część symptomów nie jest raportowana, jest taka, że uwaga, nikt nie zna skutków ubocznych dowolnego leku na pamięć. Chodzi mi o wszystkich skutków ubocznych. Nie zna tego pacjent, który bierze leki, nie zna tego lekarz, często nie będzie znać tego farmakolog, bo po prostu tych skutków ubocznych dowolnego leku jest mnóstwo. I w przypadku statyn tych skutków ubocznych będzie parędziesiąt, więc jeśli mielibyśmy na przykład dowolnego specjalistę z dziedziny medycyny, który będzie mieć kontakt choćby często będzie przepisywać 20-30 leków, no to tutaj dochodzi do kłopotu, że on musi znać wszystkie skutki uboczne, łącznie interakcje i prawdopodobnie samego tego to będzie parę tysięcy jednostek informacji. Dlatego absolutnie nikt nie zna jeszcze raz wszystkich efektów ubocznych dowolnego leku i tyczy się to również statyn. Jeśli ty akurat, drogi słuchaczu, myślisz, że a mój lekarz to zna, to przeprowadź prosty test. Po prostu poproś o wyrecytowanie skutków ubocznych dowolnego leku. Możesz w międzyczasie siedzieć sobie z listą efektów ubocznych danego leku. Można znaleźć to w internecie, można na ulotce wewnątrz leku i zobacz, ile z tych rzeczy uda się wymienić lekarzowi. Bo jestem pewien, że uda się wymienić prawdopodobnie garść takich najczęściej występujących, ale to są najczęściej występujące efekty uboczne. Co z całą resztą? To również będą efekty uboczne, które będą świadczyć o kiepskiej tolerancji leku. I oczywiście nie ma tu co winić ani lekarza, ani farmakologa, ani kogokolwiek innego. Jeszcze raz tego jest zbyt dużo, żeby to wszystko spamiętać. Mimo że brzmi to absurdalnie, całą odpowiedzialność bierze pacjent, bo on powinien wziąć tą ulotkę i przeczytać ją i ja często to mówię wielu osobom, zapamiętać dosłownie, spróbować zapamiętać skutki uboczne akurat tego leku, który my bierzemy na pamięć. Bo jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to często jesteśmy w stanie ignorować różnego rodzaju właśnie skutki uboczne, które u nas się pojawiają, tylko ponieważ nie pamiętamy, że to są skutki uboczne danego leku, to nie możemy ich skojarzyć właśnie z braniem czy dawkowaniem danego leku. Natomiast jeszcze będziemy mieć kolejny kłopot, jeśli chodzi o raportowanie, czy można powiedzieć obserwację i dalej raportowanie skutków ubocznych statyn. Statyny to nie są leki, które są jako jedyne przepisywane całemu mnóstwie osób. Często jest tak, że to jest
prostu któryś tam lek z kolei, który bierze pacjent. Czempioni w porywach będą brać 4, 5, 6 różnego rodzaju leków. I dlatego też łatwo jest ignorować te symptomy. Pytanie, czy to są rzeczywiście tylko i wyłącznie statyny, czy to już po prostu są inne leki i po prostu tam pojawiły się skutki uboczne właśnie nich. Innymi słowy, dostajemy bardzo duży chaos. Natomiast jakby wracając tutaj do naszego podsumowania, z tych między innymi powodów byłbym bardzo, bardzo głębokim sceptykiem, jeśli chodzi o twierdzenie, że tylko do 10% pacjentów będzie doświadczać skutków ubocznych statyn. Ponownie podkreślmy, właśnie ze względu na po prostu sposób działania statyn. Szlak, który zakłóca i wszystkie konsekwencje zakłócenia tego szlaku i można powiedzieć właśnie tą toksyczność mitochondrialną, o której pisze się w badaniach, tylko po prostu, no właśnie, nie jest to wystarczająco rozpowszechniona wiedza. Natomiast zanim przejdę dalej, chciałbym podzielić się taką przepiękną myślą, którą naukowcy w jednym z badań, które właśnie tutaj cytuję w tym filmiku, gdzie pokazywali toksyczność mitochondrialną statyn i ta uwaga brzmiała następująco. Trzeba pamiętać, że nawet randomizowane badania, zaślepione, niezaślepione, one mają na celu po prostu pokazanie przeciętnej użyteczności, przeciętnej skuteczności i przeciętnego profilu bezpieczeństwa leków. Natomiast zawsze jakby ta indywidualna efektywność albo indywidualny profil bezpieczeństwa jest dużo ważniejszy. I to jest coś, o czym mówiłem bardzo szeroko w filmiku, że picie nie powoduje marskości wątroby, a palenie raka płuc. Bo tam sobie mówiliśmy o tym, że medycyna nie operuje praktycznie nigdy absolutystycznymi stwierdzeniami. Medycyna operuje prawdopodobieństwem. Czyli nawet jeśli mamy badania, które będą pokazywały, że przeciętnie dany produkt, jak na przykład statyny, działa ok, albo jest ogólnie bezpieczny, to jeśli ty po wzięciu statyn, albo kiedy już bierzesz statyny, doświadczasz minimum jednego czy więcej efektów ubocznych, to znaczy, że profil bezpieczeństwa tego leku i jednocześnie korzyści płynące z tego leku są prawdopodobnie mniejsze niż szkody, które ten lek będzie czynić. Więc nie możemy zapominać o tym, że i to się tyczy wszystkiego, diety, suplementacji i leków, że operujemy prawdopodobieństwem. Jeśli ty doświadczasz efektów ubocznych, a wszyscy ci mówią, że to przecież jest bezpieczny lek, to warto zastanowić się, czy rzeczywiście jest bezpieczny dla ciebie, bo to jest najważniejsze. Jak konkretnie działają w takim razie statyny? Statyny będą oddziaływać na tak zwany szlak Mavellonianu. Wiem, że nazwa prawdopodobnie do większości osób dosyć nieznana, ale jest to bardzo ważny szlak w ciele człowieka i nie tylko dlatego, że produkuje cholesterol, bo do cholesterolu za sekundkę dojdziemy, ten szlak Mavellonianu będzie produkować związki, które będziemy nazywać izoprenoidami. I one będą występować zarówno w roślinach, jak i u ludzi, natomiast oczywiście w zależności od tego, o jakim organizmie będziemy mówić, tych rodzajów izoprenoidów będzie wiele. Ogólnie szacuje się, że jest ich ponad 30 000, chociaż dla jasności absolutnie nie jest tak, że wszystkie są produkowane w każdej roślinie albo u każdego człowieka. Natomiast wracając, mamy ten szlak Mavellonianu, na który będą działać statyny. Wiemy, że na tym szlaku Mavellonianu są produkowane izoprenoidy. Statyny działają na konkretny etap działania tego szlaku. Mianowicie blokują tak zwaną reduktazę HMG-CoA. I jak sobie wrzucimy tutaj ten obrazek tego szlaku Mavellonianu, to widzimy, że dosyć wcześnie tak naprawdę statyny będą blokować ten szlak. I co dalej się dzieje? Oczywiście na podstawie zablokowania tego szlaku Mavellonianu na tym etapie będziemy ograniczać produkcję cholesterolu. Natomiast, no właśnie, mówiliśmy sobie, że to jest szlak produkcji izoprenoidów. I cholesterol jest jednym z tych izoprenoidów. Oczywiście potencjalne blokowanie jakby samego cholesterolu może mieć swoje konsekwencje, natomiast na razie na cholesterolu się nie skupimy. Skupimy się na tym, jakie jeszcze izoprenoidy będą blokowane. Więc generalnie w momencie, w którym zablokujemy ten szlak, będziemy upośledzać produkcję koenzymu Q10 i tak zwanego hemu A. I zarówno koenzym Q10 to jest coś, o czym na pewno mnóstwo osób słyszała, ale i ten hem A będą niezbędnymi składnikami funkcjonowania mitochondriów, to znaczy produkcji energii w mitochondriach. Natomiast sam koenzym Q10, poza tym, że jest niezbędny do produkcji energii,
energii będzie mieć wiele innych funkcji. Przede wszystkim w momencie, w którym mówimy o produkcji energii, to też przede wszystkim mówimy o pracy mięśni, bo bez po prostu wydajnej produkcji energii mięśnie nie będą funkcjonowały dobrze i to jest no właśnie jedna z podpowiedzi na temat tego, co nas czeka, jak będziemy omawiać skutki uboczne statyn dotyczące bólu mięśni. Wiemy, że w takim razie, że będziemy ograniczać produkcję cholesterolu, będziemy ograniczać produkcję hemu A, koenzymu Q10. Koenzym Q10 dodatkowo jest mocnym antyoksydantem, będzie mieć działanie neurodegeneracyjne, będzie chronić m.in. naczynia krwionośne przed stanami zapalnymi. To na ten temat mam osobny filmik już poniekąd przygotowany, jak właśnie suplementacja samym koenzymem Q10 fantastycznie działa na poprawę stanu pacjentów, którzy mają choroby z układem sercowo-naczyniowym. Sam koenzym Q10 naprawdę robi świetną robotę. Natomiast mamy wymiany HEM-A, mamy koenzym Q10, mamy cholesterol. Co jeszcze? Na tym szlaku będzie produkowany również skwalen, swoją drogą, z którego dalej jest właśnie produkowany cholesterol. Natomiast skwalen ma też swoje jakby osobne funkcje. Przede wszystkim skwalen będzie jednym z takich fajnych antyoksydantów w skórze oraz jednym ze składników, oczywiście i więcej, jest taki składnik NMF, mamy ceramidy, poziom hormonów oczywiście będzie za to odpowiadać, ale skwalen będzie odpowiadać za nawilżenie skóry. Innymi słowy, jeśli jesteś jedną z mnóstwa osób, które po braniu statyn zauważyły, że skóra zrobiła się nagle sucha, to nie jest przypadek. Jest to, założam, że nikt nie kojarzy tego jako skutku ubocznego brania statyn, natomiast ten skutek uboczny właśnie powstaje poprzez zmniejszenie produkcji skwalenu. Natomiast skwalen jest również fajnym antyoksydantem, on będzie między innymi chronić skórę przed wolnymi rodnikami. Mamy skwalen, jeszcze raz mamy koenzym Q10, mamy HEM-A, mamy cholesterol, co jeszcze? Jedną z takich bardzo ważnych blokujących funkcji, jeśli chodzi o blokowanie tego szlaku mewelonianu, jest ograniczenie produkcji kwasów żółciowych. Te kwasy żółciowe to nie jest coś, co, że tak powiem, jest nam obojętne, czy ich jest mało, czy ich jest dużo. Pomijam, bo jeśli ktoś chciałby się bawić w epidemiologii, na przykład badania obserwacyjne, to akurat dużo wyższy poziom kwasów żółciowych, czy wyższy poziom kwasów żółciowych jest odwrotnie skorelowany z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Czyli w momencie, w którym ich zmniejszamy, akurat rośnie ryzyko. Ale to są jeszcze raz tego wzmianki, jak ktoś chce się takimi badaniami bawić. Natomiast, czy używać jako podpora argumentacji. Natomiast te kwasy żółciowe są absolutnie niezbędne do, uwaga, wchłaniania wszystkich witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. I to są witaminy ADEK, czyli tak jak mamy imię Radek, wyrzucimy z tego R i będziemy mieć ADEK, czyli ADEK. Generalnie statyny będą upośledzać wchłanianie wszystkich tych witamin z grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, ale okazuje się, że to nawet nie jest wszystko. Ogólnie witaminę K na przykład my jesteśmy częściowo w stanie syntezować w jelitach i okazuje się, że statyny będą upośledzać syntezę m.in. tych witamin. Więc o ile wiem, że na pewno niemała liczba osób słyszała, że potencjalnie można suplementować, czy powinno się suplementować ten koenzym Q10 przy braniu statyn, to no, jestem pewien, że gdzieś tam jakieś wzmianki nie wpadły a propos tego, że akurat w tym przypadku jedno z niewielu dla mnie wskazań suplementowania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Chociaż oczywiście można to próbować nadrobić rozsądną dietą. Super, tak się skupiłem na opisywaniu tego, jak statyny blokują produkcję właśnie tych wszystkich rzeczy. Zapomniałem właśnie wspomnieć o samym cholesterolu. Więc w momencie, w którym zablokujemy ten szlak mewelonianu, czy tą reduktazę, konkretnie HMG-CoA, to będziemy produkować mniej cholesterolu. Natomiast jakby samo ograniczenie produkcji cholesterolu, czy może tak, nie samego cholesterolu, bo oczywiście statyny będą obniżać hipoproteiny, szczególnie te hipoproteiny LDL, które transportują cholesterol. Mechanizm tego jest o tyle ciekawy, że tak, owszem, będzie ogólnie mniej tego cholesterolu do transportu i tym samym będzie teoretycznie mniej tych samych transporterów, tych taksówek naszych LDL, natomiast powodem jest również to, że w momencie, w którym ta pula cholesterolu się zmniejsza, ciało rozpaczliwie próbuje wciąż zwiększyć wchłanialność tego cholesterolu, co został. I ciało zaczyna produkować więcej receptorów LDL, do których cholesterol może się przyłączyć. Tym samym z powodu tego, że jest mniej tego cholesterolu, a więcej receptorów ciało zaczyna produkować, to więcej tego cholesterolu jest rzeczywiście wymiatanego z krwiobiegu. Więc jakby taki jest ogólny mechanizm obniżania tego poziomu LDL. Natomiast oczywiście swego rodzaju ponurym żartem jest to, że nie jest tak, że statyny zawsze obniżą ten cholesterol. Skuteczność obniżenia tej hipoproteiny, konkretnie LDL, będzie zależała od tego, jakie statyny bierzemy i jakie dawki. Natomiast oczywiście im większe dawki, tym większe ryzyko skutków
ubocznych. Natomiast pytanie, ile osób ląduje na większych dawkach statyn? Okazuje się, że teoretycznie dosyć dużo, ponieważ mieliśmy takie fajne badanie na ponad 165 000 osób, gdzie pokazano, że u tych osób podawanie statyn w tych mniejszych dawkach nie spowodowało satysfakcjonującego obniżenia poziomu lipoproteiny LDL u 40% pacjentów. Część tego można wytłumaczyć tym, że po prostu pacjenci sami przestają brać takie statyny. Natomiast oczywiście też znowu z innych badań wiemy, że 60% osób, z którymi przeprowadzano ankiety, które przestały brać statyny, przestały je brać z powodu na przykład bólów mięśni. Czyli innymi słowy pytanie, jaka część tych osób, które rzeczywiście nie trzyma się tej terapii, nie trzyma się jej z powodu dotkliwych skutków ubocznych. Ale to jest osobny temat. Niemniej, jeszcze raz, u 165 000 osób, z tej puli osób u 40% nie udało się w satysfakcjonujący sposób obniżyć poziomu LDL i tym samym było wskazanie, że trzeba zwiększyć dawki w takim razie statyn, albo choćby stosować terapie mieszane, między innymi stosowanie tych inhibitorów PCSK9. Wiemy już, jak działają statyny, natomiast pytanie jeszcze, jakie grupy osób są bardziej predysponowane do doświadczenia efektów ubocznych po wzięciu statyn i zaraz zobaczycie, czemu się śmieję. Jest to dosyć często niestety, czy są to grupy osób, które dostają statyny właśnie z powodu kiepskiego stanu zdrowia. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim jeśli chodzi o płeć, kobiety mają zdecydowanie większą szansę doświadczenia efektów ubocznych. W jednym z badań szacowano odds ratio, czyli ten współczynnik powiedzmy występowania tych efektów ubocznych i u kobiet wynosił on 2,54 względem mężczyzn, więc jest całkiem większe ryzyko wystąpienia tych efektów ubocznych u płci pięknej. I znowu tutaj jakby to mnie nie dziwi, jeśli patrzy się na osoby, które często gdzieś w komentarzach wypisują te efekty uboczne, których doświadczyły. Bardzo często są to kobiety, bym powiedział zdecydowanie częściej kobiety o tym piszą, czy mężczyźni. Oczywiście mogą być inne powody a propos tego, ale jedziemy dalej. Stosunkowo mała masa ciała oraz, jak to się nazywa, nazywałem to kruchość postury, czyli generalnie takie raczej osoby małe, wątłe mają większe ryzyko doświadczenia tego, między innymi właśnie z powodu niskiej masy mięśniowej. Idąc dalej, kłopoty z nerkami, kłopoty z wątrobą, to sobie będziemy osobno opisywać też właśnie efekty uboczne statyn pod tym względem, ale ogólnie można podejrzewać, że u osób na przykład z większą niewydolnością wątroby statyny będą szkodzić i u osób tak samo, które mają już jakiś stopień uszkodzenia wątroby. No bo tutaj nie dziwi, wątroba jest głównym organem detoksyfikacyjnym, dlatego też osoby, które piją znacznej ilości alkoholu również są w grupie osób predysponowanych. To jest jakby, że tak powiem, znowu nic niezwykłego. Natomiast teraz zaczniemy te bardziej ciekawe rzeczy. Kolejną grupą osób, która jest predysponowana, są osoby z cukrzycą, więc szacuje się właśnie, że też u osób z cukrzycą ilość występowania tych efektów ubocznych jest 2,5 razy częstsza niż u osób, które nie mają cukrzycy. Zaraz sobie na końcu w ogóle opiszemy, dlaczego właśnie te grupy osób, o których mówię, które są naprawdę dużą częścią populacji, mają zwiększone, przynajmniej według badań, szanse występowania tych efektów ubocznych. Tutaj osoby z nadciśnieniem. To jest bardzo ciekawe. Szacuje się, znowu tutaj przytoczę badanie, że osoby z cukrzycą mają 5 razy mniej więcej większe ryzyko występowania efektów ubocznych. Również zwiększone ryzyko występowania efektów ubocznych będzie u osób z podwyższonym poziomem trójglicerydów. No, jeśli się przyjrzymy temu, cukrzyca, nadciśnienie, podwyższony poziom trójglicerydów, zaczyna się kształtować obraz tego, że może chodzi między innymi o osoby, które są chore metabolicznie. No i właśnie o nie chodzi. Jeśli chodzi o otyłość, osoby, które mają współczynnik BMI, czy ten BMI, Body Mass Index, większy niż 29, również doświadczają efektów ubocznych częściej, ponieważ u takich osób znowu jest jakby upośledzona funkcja wątroby. Na pewno już w takim momencie dochodzi do stłuszczenia wątroby. Tym samym oczywiście ta wątroba nie jest w stanie detoksyfikować statyn dobrze, bo przytłaczająca większość rodzajów statyn nie będzie detoksyfikowana właśnie w wątrobie, ale do tego jeszcze sobie dojdziemy. To są właśnie znowu, tak jak mówiłem, najczęściej te osoby z nadciśnieniem, często cukrzyca, podwyższony poziom trójglicerydów, to są osoby, które paradoksalnie często właśnie dostają statyny. Więc jest to bardzo ciekawe, że są to też osoby, które częściej doświadczają efektów ubocznych. Idąc dalej, to będą osoby z hiperkalemią, więc podwyższonym poziomem potasu, ponieważ to będzie w krwi, ponieważ to będzie oczywiście predysponować do wystąpienia
kłopotów z mięśniami, między innymi do rhabdomyolizy, o której sobie już mówiliśmy na kanale, więc można powiedzieć takiego toksycznego rozpadu mięśni, jeśli byśmy to uprościć. Wszystkie osoby, które miały już jakieś kłopoty z mięśniami, są są osoby predysponowane, ale są osoby, które jednocześnie, wszystkie te grupy, które opisuję jako predysponowane, są też osoby, które teoretycznie powinny albo bardzo uważać, albo w ogóle nie brać statyn. Co ciekawe, wszystkie osoby, które miały różnego rodzaju mialgie, czyli bóle mięśni, miopatię, czy schorzenia mięśni, kłopoty z mięśniami, wszystkie takie osoby są automatycznie predysponowane do częstszego doświadczenia skutków ubocznych statyn. Również osoby, którym wyszedł podwyższony poziom kinazy kreatynowej. To jest jeden z takich markerów, który potencjalnie, bo to warto podkreślić, potencjalnie świadczy o uszkodzeniu mięśni, więc jeśli ktoś ma na przykład podwyższony poziom kinazy kreatynowej, a co ciekawe będą często miały ten podwyższony poziom kinazy kreatynowej osoby, które mają polimorfizmy genetyczne MTHFR, a ma je do 30% populacji, jak się szacuje, również mają większą szansę na wystąpienie efektów ubocznych. Więc jeszcze raz, wszystkie, jakie można powiedzieć, kłopoty, czy kategorie kłopotów z mięśniami, również samo podwyższenie kinazy kreatynowej predysponuje do wystąpienia skutków ubocznych statyn. I coś jeszcze, ostatnią taką bardzo ciekawą rzeczą to będą wszystkie osoby z niedoczynnością tarczycy, czy to już klinicznie stwierdzoną, czy subkliniczną. Tutaj głównym kłopotem może być to, patrząc na badania, że osoby takie będą dużo gorzej metabolizować statyny, tym samym ten poziom statyn będzie podwyższony w porównaniu do osób, które nie mają kłopotów z tarczycą. Więc osoby jeszcze raz subkliniczną niedoczynnością tarczycy, Hashimoto, chociaż czasami widziałem, że podaje się w ogóle zaburzeniami pracy tarczycy, mogą doświadczyć takich kłopotów, ponieważ jak już znowu tam wielokrotnie na kanale wspominałem, olbrzymią drwią część, to jest 80% osób po 40 roku życia, które ma kłopoty z tarczycą, to są kobiety. Więc jeśli sobie popatrzymy na to wszystko, to powiedział najbardziej, za przeproszeniem, przesrane będą miały kobiety, które mają niedoczynność tarczycy, jeśli chodzi o kumulatywną pulę, czy szansę na wystąpienie efektów ubocznych. Kobiety, które będą miały kłopoty z tarczycą i często to oczywiście będziemy mieć osoby z nadwagą albo otyłością, z nadciśnieniem, podwyższony poziom trójglicerydy. I samo to, że jest się kobietą, już predysponuje do zwiększonego występowania tych efektów ubocznych. W tym odcinku dowiedzieliśmy się nieco o statynach. Dlaczego tych efektów ubocznych? Prawdopodobnie tych statyn jest dużo więcej niż nam się wydaje ze względu na opisane przeze mnie mechanizmy. Wiemy już jak statyny działają, na podstawie jakich mechanizmów, jakie są takie ogólne rzeczy, które blokują, czy produkcję których statyny blokują, oraz wiemy już, to jest predysponowany do wystąpienia efektów ubocznych, jeśli chodzi o statyny, i jednocześnie to potencjalnie jest w grupie osób, które trzeba się dobrze zastanowić, czy powinny przyjmować te statyny. Oczywiście tam będziemy mieć również interakcje między statynami a innymi lekami, ale to już opiszę w skutkach ubocznych. Tyle z mojej strony. Dzięki serdeczne za wysłuchanie odcinka. Jeśli masz jakieś pytania związane z tym tematem, to wejdź proszę śmiało. W następnym odcinku opiszemy sobie szczegółowo skutki uboczne statyn i to będzie kolejna epopeja na 40-50 minut, może ponad godzinę nawet, natomiast mam nadzieję, że warto będzie czekać. Jak zawsze, jeśli interesujecie wsparciem mojej pracy, polecam zostanie patronem. Dla patronów dostępne są fiszki, z których można się nauczyć wszystkiego, co opisuję w tym filmiku i paru 10 ostatnich, czyli wszystkie te informacje, które podałem, można je sobie ściągnąć w formie fiszek, zapamiętać, jeśli ktoś po prostu zawodowo tego potrzebuje, albo jest po prostu pasjonatem tych tematów. Jak zawsze polecam kurs Vocabulary Labs, czyli jak samodzielnie nauczyć się języków obcych od A do Z, żeby ten dostępny czas, który ma się na naukę języków, wycisnąć jak cytrynę, niezależnie czy ktoś siedzi w domu, czy już jest za granicą, to naprawdę pozwoli bardzo, bardzo ładnie zmaksymalizować szansę na nauczenie się języka i wyłuskać jeszcze raz jak najwięcej z każdej minuty nauki. Polecam również kurs Experts Incubator, czyli jak samodzielnie zdobyć wiedzę w dowolnej dziedzinie, znowu od A do Z. Wszystkie kursy są pod moją opieką merytoryczną, oraz ostatni taki flagowy kurs o jeden włos za daleko, czyli
jak zatrzymać i odwrócić łysienie androgenowe, łysienie telegenowe oraz omawiam tam, jak między innymi leczyć różnego rodzaju choroby skóry głowy. To jest z tej mojej branży trychologicznej. Jak zawsze 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod odcinkiem, żeby mile spędzić czas również po jego wysłuchaniu. Wszystkie badania, do których się odnosiłem i serdecznie, wyjątkowo serdecznie tym razem zapraszam do zapoznania się z nimi. Wszystkie te badania są w opisie, polecam się z nimi zapoznać. Również w opisie, jak się go rozwinie, jest link do wszystkich tych kursów, które opisywałem, również mojej strony, gdzie można zapisać się na newsletter, jeśli kogoś interesują właśnie tematy nauki języków obcych, pamięci. Tam na stronie publikuję artykuły przede wszystkim na te tematy oraz czasami a propos analizy badań naukowych. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym już za parę dni.